Gdzie inwestować w mieszkania? Kolejne informacje z raportu Narodowego Banku Polskiego o cenach transakcyjnych na rynku wtórnym i pierwotnym mieszkań w największych miastach Polski, a w zasadzie można powiedzieć w miastach wojewódzkich, chociaż ten raport wyróżnia miejsc 17, bo Gdańsk i Gdynia podawane są oddzielnie. Cóż, jedno województwo zasługuje na to, że ma Trójmiasto. W raporcie uwzględnione jest Dwójmiasto, Sopot pominięto. I informacje te będą dość ciekawe. Pokażą Wam, jak zmieniają się te ceny w miastach. Będziecie mogli wyciągnąć wnioski, czy wielkość miasta wpływa na zmianę cen. Jaka jest różnica też między tym, jaka jest cena i jak ona się zmienia, a jak zmienia się indeks cen, bo to nie jest to samo. I można powiedzieć, że ten indeks bardziej obrazuje wzrost lub spadek cen i może czasami, jeżeli ktoś inwestuje, powinien bardziej interesować się indeksem, a nie samą ceną. Zapraszam na tę audycję. Jeżeli chcecie wiedzieć w ogóle więcej o rynku nieruchomości, to zachęcam do subskrybowania naszego kanału. Zachęcam również do pisania nam w komentarzach uwag o Waszych rynkach nieruchomości. Podawajcie tylko informacje, o jakiej miejscowości piszecie, bo rynek mieszkaniowy jest po prostu zawsze rynkiem lokalnym, więc to, co się sprawdza w jednej miejscowości, niekoniecznie w drugiej. Dziękuję i zachęcam też nowych patronów do wspierania naszego kanału. Możecie to robić na Patronite albo w YouTube. No, powiem szczerze, że YouTube bierze 50% prowizji, więc milej widzimy patronów, którzy nas wspierają na Patronite, bo tam takiej dużej prowizji nie ma, ale każdego witamy i każdemu z patronów dostarczamy dodatkowe treści, dodatkowe informacje. Przypominam też, że na stronie symen24.pl nie tylko są podcasty o rynku nieruchomości, ale także kursy obrotu nieruchomościami przydatne w dużej mierze dla osób, które zajmują się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, ale także dla osób, które chcą inwestować, istnieć na tym rynku. Warto mieć wiedzę, bo wiedza umożliwia po prostu lepsze zarabianie. Przechodząc do naszej audycji, spójrzmy się na wykres, który pokazuje zmianę ceny transakcyjnej za 1 m2 mieszkania pomiędzy pierwszym kwartałem 2025 a czwartym kwartałem 2024. Zmiany te wyrażone są jako procent zmiany, procent tego, co było w 2024, a jest w 2025 i odnoszą się do rynku zarówno wtórnego i pierwotnego. I jak powiedziałem, mamy 17 miast w grze. Te miasta na żółto podświetlone, czyli Białystok, Gdańsk, Gdynia, Kraków, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław i Zielona Góra, no to znakomita większość, wykazują spadek ceny transakcyjnej na rynku wtórnym. A te takie oznaczone kropeczką czerwoną, czyli Bydgoszcz, Kielce, Łódź, Poznań, powtarza się z wtórnym, Rzeszów, Szczecin, Warszawa znów się powtarza, Wrocław i Zielona Góra obrazują miasta, w których spadła cena na rynku pierwotnym. No i co możemy powiedzieć o tym? Od razu powiem, że takie miasto jak Zielona Góra jest znacząco mniejszym miastem niż Warszawa. No to jest wielokrotna różnica liczby ludności i nie umniejszając pięknej Zielonej Górze, powiem, że po prostu rynek pierwotny jest znacząco mniejszy niż w Warszawie. I to oznacza, że jakaś nawet niewielka stosunkowo inwestycja, jedna pojedyncza inwestycja na rynku pierwotnym może znacząco wpłynąć na ceny mieszkań w tym mieście, na rynku pierwotnym, znacznie bardziej niż w Warszawie, gdzie po prostu więcej jest graczy, więcej osób buduje mieszkania na rynku pierwotnym i oni po prostu nie mogą tak bezpośrednio
uzgadniać między sobą cen. No poza tym też budują w bardzo zróżnicowanych segmentach i po prostu jedna inwestycja, jeden budynek czy jedno osiedle z 3 budynków nie jest w stanie wstrząsnąć dramatycznie tym rynkiem. Tak to wygląda. Po prostu zawsze większe rynki są odporniejsze na zakłócenia. To samo zresztą dotyczy na przykład Opola. Ale co z tego możemy wywnioskować? Przyjrzyjmy się liście miast, w których spadają ceny na rynku wtórnym. Tutaj już w ogóle manipulacja przez pojedynczego sprzedającego cenami na takim rynku nie jest możliwa, no bo tych podmiotów jest po prostu więcej. I jak zobaczycie, to w zasadzie spadki dotyczą takich topowych miast: Gdańsk, Gdynia, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław, no Kraków. Są też na liście Zielona Góra, czy też Białystok i niech się nikt nie czuje obrażony, że wymieniłem jakieś miasta, określiłem je topowymi. Te miasta po prostu to są miasta o dużej liczbie ludności i takie dość mocno nadające ton polskiemu rynku mieszkaniowemu. To w ogóle nie uwłacza innym miastom, bo na przykład Łódź jest również miastem o dużej liczbie ludności, no ludności mocno spadającej, ale zauważcie, że w Łodzi na przykład mamy do czynienia ze wzrostem cen na rynku wtórnym, a spadkiem cen na rynku pierwotnym. A skoro już mówię o cenach i o proporcji zmian cen, czyli też o indeksach, to warto spojrzeć na ten wykres i wynika z niego, że w tych miastach zmiany cen, względne zmiany cen, indeksy zmian cen są różne. Rozpiętość jest od 208 do 260 punktów wartości indeksu. Cóż to jest ten indeks? I ten indeks został opracowany przy takim założeniu, że średnia cena mieszkania w 2025 roku wynosiła 100, a teraz ta nowa cena nominalna wynosi ileś punktów i ile ona razy wzrosła. Jeżeli coś jest 260, to znaczy, że jest 2,6 raza większe niż to, co było w 2015 roku. Dane są dla pierwszego kwartału 2025 roku. I jak łatwo zauważyć, na przykład Warszawa ma indeks 223, nie jest na czele ani nie jest na dole tej listy. Natomiast na samym dole znajduje się Olsztyn 208,17 i Bydgoszcz 208,45. Topową, można powiedzieć, taką lokalizacją jest Zielona Góra. Szybki rzut oka na ceny za 1 metr kwadratowy mieszkania na rynku wtórnym, ceny transakcyjne, pokazuje nam, że w Bydgoszczy taka cena jest 7417 w pierwszym kwartale 2025 według Narodowego Banku Polskiego. No i jest to najniższa wartość, najwyższa cena 16 459 to jest Warszawa. A dopiero co mówiłem, że ten indeks zmiany ceny 1 metra kwadratowego mieszkania dla Warszawy jest na takim średnim poziomie, natomiast cena jest topowa i zaraz do tego wrócę. Rzućmy okiem na tę Zieloną Górę, która miała największy indeks, a cena 7903 za metr kwadratowy. No, znacząco mniej na przykład od takiego Krakowa 15 099 zł. Znacząco mniej od Lubina 9929, Gdańska 12 279 i tak dalej. Znacząco też niżej, poniżej takiego średniej ceny dla 7 czy też 10 miast w Polsce. I w tym kontekście warto też rzucić okiem na wykres pokazujący, jak wygląda proporcja
ceny za 1 m2 mieszkania w Zielonej Górze w odniesieniu do Warszawy oraz proporcja indeksów zmiany ceny za 1 m2 w Zielonej Górze i w Warszawie. No i mamy wynik, że cena 1 m2 mieszkania na rynku wtórnym w Zielonej Górze wynosi troszeczkę, minimalnie powyżej 48% ceny za 1 m2 mieszkania w Warszawie. Ponad dwukrotna różnica. Natomiast jak się zmieniły ceny? No i tutaj się okazuje, że ceny mieszkań, czy też ten indeks w zasadzie, cen mieszkań w Zielonej Górze wzrósł o 16,75% bardziej niż nastąpiła ta zmiana w Warszawie. Z tego wniosek jest już potwierdzony tym, co wcześniej pokazywałem, że w takiej tańszej miejscowości ceny mieszkań rosły mocniej. Jedni oczywiście powiedzą, że te 16 czy prawie 17% różnicy, no to nie jest tak wielka różnica, jeżeli patrzymy, że na tę różnicę trzeba było pracować 10 lat, no bo przypominam, że te indeksy odnosimy do 2015 roku, a teraz mamy 2025 rok. Ale też trzeba powiedzieć, że w sumie za te same pieniądze, w uproszczeniu teraz mówię, można było kupić 2 i kawałek jeszcze tam dziesiątych mieszkania w Zielonej Górze, a w Warszawie tylko jedno. Co też pokazuje, że jeżeli coś kupowałeś w Zielonej Górze, no to mogłeś swoje ryzyko inwestycyjne rozłożyć, bo nie musiałeś kupować jednego mieszkania, tylko 2 i nie dość, że te mieszkania mogą się różnie zmieniać w cenie, możesz je wynajmować, masz lepiej mieć 2 mieszkania do wynajmu niż jedno, no bo wtedy też zakładamy, że bardziej jest to płynny towar, łatwiej znajdować nabywców, nie masz przestoju w zarabianiu na wynajmowaniu, jeżeli najemca ci się zwolni z jednego mieszkania. No, chociaż też jest problem taki, jaki to jest mieszkanie, bo w Warszawie pewne rodzaje mieszkań być może znajdują szybciej najemcę niż w Zielonej Górze. Nic nie jest proste na rynku nieruchomości. Istnieje też druga zaleta, korzyść płynąca z tego, że za te same pieniądze można kupić 2 mieszkania zamiast jednego. Nieruchomości są niepodzielne i może się zdarzyć kiedyś, że te pieniądze, które masz zainwestowane w jakieś mieszkanie, chcesz uwolnić, ale nie potrzebujesz uwolnić całej kwoty, tylko na przykład 1/20, 1/30 albo połowę tej kwoty. Wszystko jedno. Jeżeli masz jedno mieszkanie, no to masz problem, bo chcesz połowę wartości tego mieszkania zamienić na gotówkę, a i tak musisz sprzedać całe mieszkanie. Jeżeli masz 2, 3 czy 4 czy ileś tam mieszkań, to możesz te kwoty uwalniać w takich częściach. I to jest też zaleta właśnie rozproszenia inwestowania w mieszkania. Kłopotem posiadania wielu mieszkań, które jeszcze w dodatku wynajmujesz, jest to, że musisz im poświęcać jakiś czas. Jak masz dużo tych mieszkań, no to najemcy dzwonią z problemami, trzeba te problemy rozwiązywać. Jak masz jedno mieszkanie, no to problemów teoretycznie jest mniej. Ale znowu przypomnijcie sobie to, co przed chwilą mówiłem o zaletach z takich rozproszonych inwestycji, z niewsadzania wszystkich jajek do jednego koszyka. W co i gdzie zatem warto inwestować, jeżeli chcesz zarabiać na rynku nieruchomości? Powiedziałem, życie nie jest proste. No, warto myśleć o tym, żeby rozkładać swoje inwestycje na więcej niż jedno mieszkanie, jeżeli pozwalają ci na to środki. Trzeba też pamiętać, że jeżeli na przykład mieszkasz w Warszawie, a chcesz administrować mieszkaniami w Zielonej Górze, no to masz pewien problem, albo możesz mieć pewien problem. Nie ma jednak róży bez kolców. Jak chcesz zarobić, to czasami trzeba się troszeczkę napracować. Albo można zlecić nadzór nad taką inwestycją jakiejś wyspecjalizowanej firmie, co jednak jest też jakimś kosztem.
który doprowadza do tego, że twój zysk jest nieco mniejszy. Czy zatem można wysnuć wniosek, że inwestując w nieruchomości lepiej jest unikać dużych miast? Też niekoniecznie, bo musisz pamiętać o tym, że w Polsce zmieniać się będzie demografia. Wiemy, że już słyszymy o tym na okrągło, że w ogóle Polska wymiera, ale też jest jakaś migracja wewnętrzna. Ludzie w jednych miastach bardziej wolą mieszkać, bo po prostu mają pracę, w innych mniej. Więc należy też patrzeć, jeżeli inwestujesz tak długofalowo, nie tylko na to, czy miasto jest duże i małe i czy ono historycznie przynosi lepszy zwrot, czy indeksy wzrostów cen w jakiejś miejscowości są lepsze, ale też warto patrzeć się na to, jeżeli już wynajmujesz te mieszkania również, no to jaki jest stosunek czynszu w takim mieście do ceny, którą zapłaciłeś, oraz do tego, jaka będzie potencjalna w przyszłości możliwość zbycia tego mieszkania, co jest chyba najtrudniejszą rzeczą do przewidzenia, no bo tak naprawdę nie wiemy, jaka będzie przyszłość. Zawsze może coś wydarzyć, czego nie przewidzimy, ale też widzimy, przynajmniej na razie, sytuację, w której do tych kilku największych miast w Polsce napływa dużo ludności, bo tu po prostu jest praca, tutaj można zarobić i oni idą po prostu za pracą. A jak już chcą gdzieś pracować w jakimś miejscu, to często w tym miejscu też chcą mieszkać. Ale jak powiedziałem, wszystko się może zmienić. Jednak na przykład takie bardzo małe miejscowości, po 50 tysięcy, po 30-40 tysięcy mieszkańców, te miejscowości są już szczególnie podatne na wstrząsy. W takich miejscowościach wystarczy, że jeden czy dwa duże zakłady pracy, a są takie miejscowości często uzależnione od jednego czy dwóch dużych zakładów pracy, zwinie swoją produkcję i wtedy mamy duży problem, bo nagle nie ma pracy i ludzie nie będą chcieli tam mieszkać w miejscu, w którym nie ma pracy. Odwrotna sytuacja, do małej miejscowości nagle wchodzi duży zakład pracy, pojawia się jakaś wielka, potężna inwestycja, która będzie przyciągać nowych mieszkańców. No i teraz wiemy, że po prostu w takich miejscowościach nastąpi w niedalekiej przyszłości boom, jeżeli chodzi o rynek mieszkaniowy. Dlatego, jeżeli inwestujesz na rynku mieszkaniowym, nie możesz patrzeć się tylko na to, co jest tu i teraz, ale także musisz patrzeć się na to, czy też starać się przewidzieć w jakiś sposób, co będzie w przyszłości. Starać się określić, który z możliwych scenariuszy wzrostu lub upadku dla danej miejscowości jest najbardziej prawdopodobny. Inwestowanie w nieruchomości nie jest inwestowaniem na jeden dzień. To zazwyczaj są inwestycje wieloletnie. Dlatego też po prostu należy troszeczkę myśleć i zastanawiać się, jaka może nas czekać przyszłość, ale też trzeba pamiętać, że przyszłości nie da się w 100% do końca przewidzieć. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, subskrybuj nasz kanał, pisz nam w komentarzach propozycje nowych tematów. Zachęcam do wspierania naszego kanału, czy to na YouTube, czy na serwisie Patronite, oraz do zaglądania na stronę Symen24.pl, gdzie jest bardzo dużo wiedzy o obrocie nieruchomościami. Cześć, trzymajcie się.